Lekcja 1. Madre powiedzenia. Wiele mądrych powiedzeń z almanachów Franklina powtarza się do dziś. To prawda. Niesamowite, jak ponadczasowe są niektóre z tych fraz. Tak, oferują cenne spostrzeżenia, które można zastosować we współczesnym życiu. Czy masz ulubione powiedzenie z almanachu? Bardzo podoba mi się powiedzenie: lepiej zapobiegać niż leczyć. Świetne. Podkreśla wagę proaktywności. Dokładnie. Jest to istotne w wielu kontekstach, od zdrowia po finanse. Doceniam cytaty, które dają do myślenia. Potrafią być bardzo motywujące. Zdecydowanie przypominają nam o fundamentalnych prawdach, o których często zapominamy. Lekcja 2. Cele rozwoju osobistego. W tym roku skupiam się również na rozwijaniu moich celów związanych z rozwojem osobistym. To fantastyczne. Jakie konkretnie obszary chcesz poprawić? Chcę poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i stać się lepiej zorganizowanym. To wspaniale cele. Skuteczna komunikacja naprawdę może zmienić relacje. Tak, uważam, że jest to niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. A dobra organizacja pomaga redukować stres, prawda? Dokładnie. Pozwala mi to skupić się na tym, co naprawdę ważne. Czy wyznaczyłeś jakieś strategie osiągnięcia tych celów? Planuję zapisać się na kurs zarządzania czasem i poćwiczyć wystąpienia publiczne. Lekcja 3. Zniesienie monarchii. Wiele osób w tych krajach chce zniesienia monarchii. Poznaczacy ruch. Jakie są ich powody, dla których chce tej zmiany? Uważają, że ich kraj powinien być rządzony demokratycznie. To ma sens. Monarchia może wydawać się przestarzała w dzisiejszym świecie. Dokładnie. Wielu uważa, że system demokratyczny lepiej odzwierciedlałby ich potrzeby. Czy są jakieś konkretne kraje, w których ruch ten zyskuje na popularności? Tak, czytałem o aktywnych dyskusjach w kilku krajach. Fascynujące jest obserwowanie, jak systemy polityczne ewoluują na przestrzeni czasu. Zdecydowanie. Zmiana to często złożony, ale konieczny proces. Lekcja 4. Dojazdy do pracy w godzinach szczytu. W godzinach szczytu może być tłoczno, ale pociągi zazwyczaj kursują punktualnie. Milo to słyszeć. Punktualność jest kluczowa dla dojeżdżających do pracy. Tak, zwłaszcza gdy ludzie mają napięty harmonogram, którego muszą dotrzymać. Czy zazwyczaj jeździsz pociągiem w godzinach szczytu? Tak, ale zawsze staram się wsiąść do wcześniejszego pociągu, żeby uniknąć tłumów. Madry ruch. To musi sprawić, że dojazdy będą przyjemniejsze. Zdecydowanie. Poza tym mogę znaleźć miejsce i trochę odpocząć. Rozumiem, że może to mieć duże znaczenie w Twoim dniu. Naprawdę, płynny dojazd do pracy nadaje pozytywny ton mojemu dniowi pracy. Lekcja 5. Definiowanie ról. Określenie indywidualnych ról będzie korzystne dla naszego projektu. Świetny pomysł. Każdy członek zespołu powinien jasno znać swoje obowiązki.
Tak, pomaga uniknąć nieporozumień i zapewnia rozliczalność. Dokładnie. Myślałeś o tym, jak powinniśmy dzielić te role? Myślę, że powinniśmy wziąć pod uwagę mocne strony i zainteresowania każdej osoby. To mądre podejście. Prawdopodobnie doprowadzi do większego zaangażowania zespołu. Zdecydowanie. Kiedy ludzie lubią swoją rolę, ich produktywność wzrasta. Pożadźmy listę umiejętności każdego z nas, aby łatwiej nam było podjąć decyzję. Świetny pomysł. Jestem ciekaw, jak ten projekt się rozwinie. Lekcja 6. Debata w systemie jurorskim. System orzekania przez ławę przysięgłych jest stronniczy na korzyść oskarżonego, co może budzić kontrowersje. To ciekawa perspektywa. Jak objawia się to uprzedzenie? Umożliwia obrońcom łatwe odrzucanie potencjalnych członków ławy przysięgłych. Rozumiem. To może doprowadzić do tego, że ława przysięgłych nie będzie uczciwie reprezentować społeczności. Dokładnie. Niektórzy twierdzą, że podważa to rzetelność procesu. To złożony problem. Jak myślisz, jakie może być rozwiązanie? Być może konieczne są reformy, które zapewnią bardziej zrównoważoną reprezentację. Brzmi rozsadnie. Sprawiedliwość jest niezbędna w systemie sprawiedliwości. Zgadzam się. Każdy zasługuje na sprawiedliwy proces, niezależnie od okoliczności. Lekcja 7. Problemy z samochodem. To dobrze. Co było nie tak z samochodem? Okazało się, że to tylko przepalona chłodnica, co było ulga. Cieszę się, że to nic poważnego. Ja też. To mogło być o wiele większym bólem głowy. Czy udało ci się to szybko naprawić? Tak, zawiozłem go do mechanika, który zajął się tym bez problemu. Świetnie. Zawsze miło znaleźć rzetelną pomoc. Zdecydowanie. Obawiałem się, że naprawa może potrwać kilka dni. Teraz możesz wrócić na drogę bez żadnych zmartwień. Lekcja 8. Obszary współpracy. Zdecydowanie. W jakich konkretnych obszarach chcesz współpracować? Interesuje mnie skupienie się na strategiach marketingowych i działaniach informacyjno-edukacyjnych. To jest kluczowe dla poszerzenia naszego zasięgu. Jakie masz pomysły? Myślę, że powinniśmy rozważyć kampanie w mediach społecznościowych i wydarzenia społeczne. Świetna propozycja. Zaangażowanie społeczności może zwiększyć naszą widoczność. Dokładnie. Wierzę, że osobiste relacje mogą prowadzić do większej lojalności klientów. Tak, to wspaniały sposób na zaprezentowanie wartości naszej marki. Razem wymyślmy kilka kreatywnych pomysłów. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co wymyślimy. Lekcja 9. Wspomnienia z ogrodu. Pamiętam ogórki i wiele kwiatów z mojego ogrodu z dzieciństwa. Brzmi wspaniale. Ogrodnictwo może być naprawdę satysfakcjonującym hobby. Naprawdę! W zeszłym roku moja mama była bardzo chora, a praca w ogrodzie pomogła mi sobie z tym poradzić. Przykro mi to słyszeć. Ogrodnictwo może być terapeutyczne w trudnych chwilach.
Tak, dało mi to poczucie normalności i spokoju. Co sprawiało ci największa przyjemność w uprawie? Ogórki zawsze były moimi ulubionymi, smakowały tak świeżo. Mogę sobie wyobrazić, jest coś wyjątkowego w produktach z własnej uprawy. Zdecydowanie. Przypomina mi prostsze czasy i rodzinne spotkania. Lekcja 10. Leki dopingujące. Jedną z trudności w zapobieganiu stosowaniu środków dopingujących jest to, że nie zawsze można wykryć ich stosowanie. To ogromne wyzwanie. Wygląda na to, że będzie wymagało stałego monitorowania. Dokładnie. Nawet po przeprowadzeniu testów niektóre substancje mogą pozostać niewykryte. To frustrujące, bo podważa uczciwa rywalizacja w sporcie. Zdecydowanie. Sportowcy powinni rywalizować na równych zasadach. Czy istnieje jakieś skuteczne strategie walki z tym problemem? Niektóre organizacje skupiają się na edukacji i podnoszeniu świadomości, aby odstraszyć sportowców. Brzmi obiecująco. Zapobieganie poprzez wiedzę może wiele zmienić. Tak, a propagowanie kultury uczciwości w sporcie jest kluczowe. Lekcja 11. Preferencje muzyczne. Gdybyś mógł wybrać instrument, na którym chcesz się uczyć grać, czy zdecydowałbyś się na saksofon? A może wolałbyś instrument strunowy, na przykład skrzypce lub wiolonczele? Chyba skłaniam się ku saksofonowi, ma tak żywe brzmienie. To prawda. Saksofon naprawdę potrafi ożywić muzykę jazzową. Dokładnie, ale skrzypce mają też piękną, ekspresyjną jakość. Tak, utwór potrafi przekazać tak wiele emocji. Grałeś kiedyś na jakimś instrumencie? Przez jakiś czas próbowałem grać na gitarze, ale nie udało mi się wytrwać. To normalne. Wielu osobom trudno jest kontynuować ćwiczenia. Może zamiast tego powinienem spróbować zagrać na saksofonie, brzmi o wiele ciekawiej. Lekcja 12. Komfortowe przestrzenie. Ta kawiarnia jest bardzo przytulna, a do tego szybkie i darmowe Wi-Fi. Świetnie. Mogę tu łatwo przeglądać i pracować. Dokładnie. To idealne miejsce na produktywne popołudnie. Próbowałeś ich kawy? Słyszałem, że jest naprawdę dobra. Tak, piłem cappuccino i było pyszne. Muszę spróbować następnym razem. Brzmi jak pyszna uczta. Zdecydowanie tak. A atmosfera sprawia, że jest jeszcze lepiej. Uwielbiam miejsca, w których mogę się jednocześnie zrelaksować i skupić. Ja też. To robi ogromną różnicę w realizacji zadań. Lekcja 13. Wyzwania wspinaczkowe. Amerykańscy randersi zaczęli się wspinać, rzucając granaty, aby oczyścić sobie drogę. Brzmi to intensywnie. Jaka misję wykonywali? Aby zabezpieczyć teren, musieli pokonać trudny teren. WoW to wymaga mnóstwa umiejętności i odwagi. Zdecydowanie. Wspinaczka w trudnych warunkach nie jest dla każdego.
Czy trenuje specjalnie na potrzeby tego typu sytuacji? Tak, przechodzą rygorystyczne szkolenia, aby przygotować się do różnych wyzwań. To imponujące. To pokazuje ich zaangażowanie w misję. Naprawdę, każdy krok, który podejmują, jest kluczowy dla sukcesu. Lekcja 14. Wielkie jeziora. Czy wiesz, że wielkie jeziora należą do największych jezior na świecie? Tak, ca ogromne i zawierają znaczna część światowych zasobów słodkiej wody. Dokładnie. To fascynujące, jak bardzo są ze sobą powiązane. Zawsze chciałem je odwiedzić. Jakie jest twoje ulubione jezioro? Uważam, że jezioro Górne jest oszałamiające. Jest tak rozległe i piękne. Słyszałem, że w pobliżu znajdują się wspaniałe widoki i świetne szlaki turystyczne. Tak, okolica oferuje mnóstwo możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uwielbiam odkrywać przyrodę. Brzmi jak idealny sposób na ucieczkę. Zdecydowanie. Powinniśmy kiedyś zaplanować podróż, żeby ich odwiedzić. Lekcja 15. Znaleziska biżuterii. Wiem, że znalazłam piękną biżuterię w obniżonych cenach. Świetne. Gdzie to znalazłeś? Odkryłem lokalny sklep z artykułami używanymi, który ma fantastyczny wybór. Sklepy z używana odzieża to prawdziwe skarby. Znalezienie unikatowych przedmiotów to zawsze ekscytujące przeżycie. Dokładnie. Uwielbiam dreszczyk emocji związany z poszukiwaniem unikatowych przedmiotów. Czy masz ulubiony znaleziony przez siebie przedmiot? Tak, znalazłam zabytkowy naszyjnik, który absolutnie uwielbiam. Brzmi cudownie. Biżuteria vintage często ma taki charakter. Naprawdę! Lubię nosić coś, co ma swoją historię. Lekcja 16. Podstawy anatomii. Jeśli otworzę usta, ujrzysz moje zęby i język. To prawda. To fascynujące, jak zbudowana jest nasza jama ustna. Pod ustami znajduje się broda, która pomaga kształtować moją twarz. Tak, dla wielu osób broda jest często cecha charakterystyczna. Ciekawe, jak każda część naszej twarzy odgrywa rolę w wyrażaniu emocji. Oczywiście, nasze funkcje współdzielają, aby przekazywać emocje. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ważna jest mimika twarzy? Tak, potrafię wyrażać uczucia nawet bez słów. Dokładnie. To potężna forma komunikacji niewerbalnej. Lekcja 17. Incydent w Sylwestra. Po incydencie na imprezie sylwestrowej w 1989 Simpson został ukarany grzywną w wysokości $200. O wow, co się wydarzyło na tej imprezie? Zapanował chaos i sytuacja wymknęła się spod kontroli. To musiała być niezła noc. Czy wpłynęła na jego reputację? Tak, to prawda. Minęło trochę czasu, zanim doszedł do siebie. Mogę sobie wyobrazić, takie incydenty mogą pozostawić trwale ślad. Dokładnie. To przypomnienie, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie. Zdecydowanie.
Jedna chwila może wszystko zmienić. Ważne jest, aby myśleć o konsekwencjach swoich działań. Lekcja 18. Dni pełne zajec. Hej, jak mija ci dzień? Było strasznie nerwowo. Zaspalam i pobiegłam się szykować. O nie, to nigdy nie jest dobry sposób na rozpoczęcie dnia. Wiem, musiałem opuścić śniadanie, żeby zdarzyć na czas. Trudno, miałeś już okazję coś zjeść. Tak, w czasie przerwy zjadłem szybką przekąskę. Przynajmniej mógłbyś trochę dodankować. Jakie masz plany na resztę dnia? Mam nadzieję, że sytuacja się uspokoi i będę mógł nadrobić zaległości. Trzymam kciuki. Daj znać, jeśli będziesz potrzebował pomocy w czymś. Lekcja 19. Planowanie podróży. Hej, jak leci? Nieźle. Właśnie myślę o planowaniu podróży. Brzmi ekscytująco. Masz już jakiś cel podróży? Rozważam wyjazd na plażę, aby się zrelaksować i nabrać sił. Brzmi idealnie. Wycieczka na plaży zawsze jest orzeźwiająca. Tak, uwielbiam szum fal i cieple słońce. Czy zastanawiałeś się, jak długo chciałbyś tu zostać? Myślę, że tydzień wystarczy, żeby się zrelaksować. Świetnie. Zacznijmy razem rozważać różne opcje. Lekcja 20. Wybór roślin. Jeśli chodzi o ogrodnictwo, upewnij się, że wybierasz rośliny odpowiednie dla Twojego klimatu. To dobra rada. Różne rośliny rozwijają się w różnych środowiskach. Dokładnie. Znajomość swojej strefy pomoże Ci wybrać te właściwe. Czy udało Ci się uzyskać sukces w przypadku jakiejś konkretnej rośliny? Tak, udało mi się bez problemu wyhodować zioła, takie jak bazylia i mięta. Brzmi wspaniale. Świeże zioła potrafią wzbogacić każde danie. Oczywiście, poza tym są łatwe w utrzymaniu. Chętnie też spróbowałbym swoich sił w ogrodnictwie. Zaplanujmy razem dzień poświęcony ogrodnictwu. To może być świetna zabawa. Lekcja 21. Geografia Chicago. Chicago odniosło wiele korzyści ze swojego położenia geograficznego. Centralne położenie miasta przyczyniło się do rozkwitu jego gospodarki. Zdecydowanie. Bliskość wielkich jezior i głównych autostrad to ogromna zaleta. Tak, ułatwia handel i transport, dzięki czemu jest ośrodkiem biznesu. Rozumiem, dlaczego firmy chciałyby się tam osiedlić. Co jeszcze Twoim zdaniem wyróżnia Chicago? Różnorodna kultura i tętniące życiem dzielnice dodają mu uroku. Zdecydowanie. Każda dzielnica ma swój własny charakter i historię. Ponadto architektura miasta jest zachwycająca i odzwierciedla bogatą historię tego miasta. Tak, uwielbiam spacerować i podziwiać piękne budynki. To miasto, które ma wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Lekcja 22. Nerwy naturalne. Nie martw się, czułem to samo,
kiedy zaczynałem publicznie przemawiać. To naturalne, że się denerwujesz. Doceniam to. Zawsze mam motyle w brzuchu, zanim wyjdę na prezentację. To zupełnie normalne. Czy znalazłeś jakieś strategie, które pomagają ci uspokoić nerwy? Tak, przed wyjściem na scenę wykonuję ćwiczenia głębokiego oddychania. To świetna technika. Naprawdę może pomóc się uziemić. Ćwiczę też wielokrotnie swoją przemowę, aby zbudować pewność siebie. To sprytne. Znajomość może zdziałać cuda. Zdecydowanie. Wszystko zależy od przygotowania i nastawienia. Dasz radę. Pamiętaj tylko, że wszyscy ci kibicują. Lekcja 23. Pobudka. Przepraszam, czy mógłbym poprosić o budzenie na jutro rano? To dobry pomysł. Zawsze warto mieć przypomnienie. Tak, zwłaszcza jeśli zaplanowałeś wczesny start. O której godzinie mam do ciebie zadzwonić? Poproszę o 7 rano. To powinno dać ci wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że rano się nie spieszę. Dobre przemyślenie. Spokojny poranek nadaje pozytywny ton całemu dniu. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Lekcja 24. Różnice kulturowe. Różnice kulturowe potrafią być fascynujące. Po pierwsze, Japończycy są bardzo uprzejmi i punktualni. To prawda. Ich dbałość o szczegóły i szacunek dla innych są imponujące. Tak, to inny sposób interakcji i pokazuje ich wartości. Wchłania mnie do zastanowienia się nad tym, jak pochodzenie kulturowe kształtuje zachowania. Dokładnie. Te różnice mogą prowadzić do wyjątkowych doświadczeń podczas podróży. Czy podczas podróży przeżyłeś jakieś niezapomniane przeżycia kulturowe? Tak, kiedyś byłem na tradycyjnej ceremonii parzenia herbaty w Japonii i było niesamowicie. Brzmi niesamowicie. Chciałabym kiedyś tego doświadczyć. Powinieneś. To piękny sposób, żeby docenić ich zwyczaje. Lekcja 25. Środki bezpieczeństwa. Zdecydowanie. Odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkim. Tak, środki bezpieczeństwa są niezbędne w każdej organizacji lub na każdym wydarzeniu. Ważne jest wprowadzenie protokołów reagowania na sytuacje awaryjne. Zdecydowanie. Gotowość może ratować życie i zapobiegać katastrofom. Czy kiedykolwiek brałeś udział w tworzeniu planów bezpieczeństwa? Ja tak. To ciekawe, jak oceniać ryzyko i znajdować rozwiązania. To brzmi satysfakcjonująco. To satysfakcjonujące wiedzieć, że przyczyniasz się do bezpieczeństwa. Zdecydowanie. To praca zespołowa, która wymaga współpracy. Tak, każdy ma swoją rolę do odegrania w zapewnieniu bezpieczeństwa. Lekcja 26. Entuzjazm ogrodniczy. Cześć! Też interesujesz się ogrodnictwem? Tak, absolutnie to uwielbiam. To takie satysfakcjonujące widzieć, jak coś rośnie.
Zgadzam się. Pielęgnacja roślin ma w sobie coś wyjątkowego. Dokładnie. Co lubisz najbardziej uprawiać? Uwielbiam uprawiać zioła. Są pożyteczne i cudownie pachną. Świetnie. Wiedzę zioła naprawdę mogą wzbogacić gotowanie. Tak, a ich utrzymanie jest zazwyczaj łatwe. Czy próbowałeś uprawiać również kwiaty? Mam. Dodają ogrodowi tyle piękna i koloru. Lekcja 27. Negocjowanie cen. Czy moglibyśmy uzyskać niższą cenę za ten przedmiot? Dobre pytanie. Myślisz, że mogliby rozważyć zniżkę? Myślę, że mogą. Nigdy nie zaszkodzi zapytać. Oczywiście. Wielu dostawców jest otwartych na negocjacje. Poza tym, jeśli kupimy hurtowo, możemy liczyć na lepszą ofertę. To mądra strategia. To sytuacja korzystna dla obu stron. Tak, i budują to dobrą relację ze sprzedawcą. Podoba mi się to podejście. Zobaczmy, co uda nam się wynegocjować. No to do dzieła! Lekcja 28. Amerykański sen. Amerykański sen jest wciąż żywy dla wszystkich jej dzieci z obietnicą lepszego życia. To inspirujące. Podkreśla nadzieję i możliwości. Tak, chodzi o dążenie do sukcesu i spełnienia. Czy uważasz, że każdy ma takie same szanse na osiągnięcie tego celu? Niestety nie każdy ma równe szanse, ale wielu nadal walczy. To prawda. Ważne jest, aby wspierać się nawzajem w tej podróży. Zdecydowanie. Wsparcie społeczności może mieć znaczący wpływ. Wierzę w pomaganie innym w realizacji ich marzeń. Razem możemy pomóc spełnić marzenie wielu osób. Lekcja 29. Przyszłe podróże. Tak, trzymamy kciuki za słoneczne i czyste niebo podczas naszych nadchodzących podróży. Zdecydowanie. Dobra pogoda może sprawić, że podróż będzie o wiele przyjemniejsza. Czy masz jakieś konkretne plany na następną podróż? Myślę o odwiedzeniu wybrzeża. Uwielbiam plażę. Brzmi idealnie. Ocean jest taki relaksujący. Tak, podoba mi się wiele atrakcji, które można tam znaleźć. Czy zaplanowałeś jakieś wycieczki na czas swojego pobytu? Chciałbym spróbować kajakarstwa i może nurkowania z rurka. Brzmi to jak fantastyczne przygody. Lekcja 30. Trwale sprzed. Zdecydowanie. Mają większą pojemność i są też trwalsze. Jest to istotne przy wyborze sprzętu przeznaczonego do intensywnego użytkowania. Tak, trwałość zapewnia dłuższą żywotność i lepsze działania. Czy używałeś jakichś konkretnych marek, które możesz polecić? Miałem dobre doświadczenia z kilkoma markami znanymi z jakości. Dobrze wiedzieć. Zawsze pomocne są rekomendacje. Zdecydowanie. Inwestycja w niezawodny sprzęt opłaca się na dłuższą metę. Zdecydowanie. Warto, żeby uniknąć ciągłych wymian.
Przyjrzyjmy się najlepszym dostępnym opcjom. Lekcja 31. Pasje artystyczne. Uwielbiam malować i rysować. A ty? Uwielbiam majsterkowanie i tworzenie biżuterii. To naprawdę satysfakcjonujące hobby. Brzmi wspaniale. Rękodzieło daje mnóstwo możliwości kreatywności. Naprawdę. Uwielbiam eksperymentować z różnymi materiałami i wzorami. Czy masz ulubiony rodzaj biżuterii? Szczególna przyjemność sprawia mi tworzenie naszyjników. Potrafią być naprawdę wyjątkowe. Świetnie. Założę się, że każdy element opowiada historię. Tak, Maja. Często myślę o osobie, która będzie je nosić. Dodaje to twoim kreacjom wyjątkowego charakteru. Lekcja 32. Humor i śmiech. Opowiedz mi dowcip. Uwielbiam się śmiać. Jasne. Dlaczego strach na wróble dostał nagrodę? Nie wiem, dlaczego. Ponieważ był wybitny w swojej dziedzinie. Dobre. Ja też lubię się śmiać z zabawnych filmów. Ja też. Zawsze rozjaśniają mi dzień. Myślę, że śmiech jest świetnym sposobem na rozładowanie stresu. Zdecydowanie. Ważne jest, aby znajdować radość w życiu codziennym. Zaplanujmy wkrótce wieczór filmowy. Będzie fajnie. Lekcja 33. Gadżety kulinarne. Jestem pewien, że te gadżety poprawią twoje umiejętności kulinarne. Tak, wyglądają imponująco. Jakie gadżety polecasz? Myślę, że dobry robot kuchenny może zaoszczędzić ci mnóstwo czasu. To prawda. Dzięki temu siekanie i miksowanie jest o wiele łatwiejsze. Dokładnie. Poza tym, teraz są dostępne gadżety do niemal każdego zadania związanego z gotowaniem. Czy ostatnio próbowałeś jakichś nowych przepisów z wykorzystaniem swoich gadżetów? Tak, wczoraj zrobiłam pyszne słonie za pomocą blendera. Brzmi orzeźwiająco. Muszę tego też spróbować. Powinieneś. To świetny sposób na codzienne spożywanie owoców. Lekcja 34. Prawa prawne. Nikt nie może zostać zatrzymany przez policję, dopóki nie zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa. To ważna zasada prawa. Chroni prawa jednostki. Oczywiście, dzięki temu każdy będzie traktowany sprawiedliwie. Czy zdarzyły się jakieś zgodne uwagi przypadki związane z ta zasada? Tak, było kilka przypadków kwestionowania bezprawnych zatrzymań. To ciekawe. Utrzymanie sprawiedliwości społecznej jest niezwykle ważne. Dokładnie. Zrozumienie naszych praw pomaga nam poruszać się w systemie. Dobrze jest znać swoje zabezpieczenia prawne. Zdecydowanie. Zawsze powinniśmy opowiadać się za sprawiedliwością. Lekcja 35. Światosfera. Święto świateł obchodzone jest z wielkim entuzjazmem. Jak ludzie obchodzą to wspaniale święto? Wiele osób ozdabia swoje domy światłami i świecami.
Brzmi pięknie. Musi tworzyć magiczną atmosferę. Tak, rodziny często spotykają się, by dzielić się posiłkami i wymieniać się prezentami. Uwielbiam to poczucie wspólnoty. Laczy ludzi. Zdecydowanie! Celebrowanie tradycji wzmacnia więzi kulturowe. Bardzo chciałbym kiedyś wziąć udział w tym festiwalu. Ja też. Byłoby wspaniale zobaczyć te uroczystości na żywo.